Cześć, ja jestem Ola. Witajcie na kanale Książkowe Pogaduchy. Dzisiaj w formacie recenzenckim, niestety bez kamerki, ale to niczego nie zmienia. I tak wszystko będziecie mieć na ekranie, co trzeba. Także zapraszam do odcinka. A dzisiaj będę mówić o Tajemnicy Domu Uklejów, czyli o książce z cyklu Gracje z Ustki od Anety Jadowskiej. Ale jeszcze zanim przejdę do właściwego odcinka, chciałabym przypomnieć, że od niedawna można nas usłyszeć także na Spotify'u, także zachęcamy do zajrzenia również tam oraz do pozostawienia oceny. Link znajduje się w opisie oraz te kilka osób, które słuchają nas na Spotify'u, chciałabym bardzo prosić o wsparcie nas na kanale na YouTube poprzez pozostawienie łapki w górę, subskrypcji albo komentarza. Także nie przedłużając, zapraszam do odcinka. Może na początek tak. Czy miałam wcześniej jakąś styczność z Anetą Jadowską, właściwie z jej twórczością? Przyznam, że czytałam tylko opowiadania Cud, miód, malina, które bardzo mi się podobały, które są prześwietne i do tej pory naprawdę wspominam czytanie tych opowiadań. I wszystkim bardzo, bardzo serdecznie je polecam. Naprawdę warto po nie sięgnąć. Są to opowiadania o rodzinie Koźlaczków. Są to bardzo zabawne opowiadania, w których dużo się dzieje, które każde z nich ma też trochę inny temat, który można przeanalizować. Też nie tylko pod tym kątem fajnej zabawy, bo to fantastyka. Także naprawdę polecam sobie zajrzeć. Były też swego czasu na Legimi. W sumie sprawdzę, czy nadal są. Tak, na Legimi nadal znajduje się plik, zarówno e-book, jak i audiobook. I oba bardzo polecam. Bardzo dobrze się słucha, bardzo dobrze się czyta, także myślę, że jest to dobry sposób na pierwsze spotkanie z Anetą Jadowską. Przynajmniej ja nie żałuję tego i na pewno będę sięgać po kolejne książki Anety Jadowskiej. No jak widać, zabrałam się w tym momencie za Grację z Ustki. Natomiast w planach czytelniczych mam również cykl szamański, o ile dobrze pamiętam. W każdym razie o śledczym Witkacym. Także słyszałam, że można czytać go bez względu na poprzedni cykl o Dorze Wilk i że raczej nie powinno mi nieznajomość tej poprzedniej serii nie powinna mi przeszkadzać, także mam nadzieję, że tak będzie i że będę się dobrze bawić również na kolejnej serii książek Anety Jadowskiej. A co do cyklu Gracje z Ustki, to przeczytałam, a właściwie przesłuchałam pierwszy tom naprawdę w tempie ekspresowym. Nie spodziewałam się, że aż tak bardzo wciągnie mnie ta historia. Do tego stopnia, że jak tylko skończyłam tom pierwszy, od razu poszłam szukać, czy jest tom drugi. Na szczęście jest i też jestem już w połowie tomu drugiego. Także będę też za chwilę kończyć tom drugi i mam nadzieję, że dostaniemy również tom trzeci. I o czym jest Tajemnica Domu Uklejów? Jest to historia Niny, opiekunki osób starszych, która przez 8 lat pracowała w Niemczech u Luli. Niestety Lula jako starsza osoba, schorowana również, niestety odchodzi z tego świata, ale pozostawia Ninie w testamencie swój rodzinny dom w Ustce, a właściwie w takim małym miasteczku gdzieś koło Ustki. Dom nie był zamieszkany od 10 lat, odkąd ze świata odszedł także ojciec Luli, więc bohaterka jedzie z tych Niemczech, odbiera klucze od prawnika i wieczorem, kiedy wprowadza się do tego domu, jest to jej pierwsza noc, dochodzi do tragedii. 'A właściwie do włamania, które kończy się tragedią.
Włamywacz niestety nie jest chyba do końca świadomy tego, że w starym, nieremontowanym domu schody nie są najbardziej bezpieczną drogą do przejścia. I niestety opiera się o balustradę, co kończy się jego upadkiem i niestety dość drastycznym przebiciem. Na miejsce Nina wzywa służby, ponieważ ona utknęła na piętrze, schody są zawalone i wiadomo, że zjeżdżają się policja, straż, przy okazji też pytają o pogotowie, także cały zestaw służb ratunkowych. No i oczywiście pierwszą podejrzaną zostaje Nina. Nowa dziewczyna w mieście, nikt jej nie zna, nikt nie może poświadczyć o jej charakterze, o jej niewinności. Na początku ciężko uwierzyć w jakieś jej alibi, bo przecież to może jej kochanek po prostu był i którego chciała się pozbyć. Więc jej pierwsze kontakty z policją nie są zbyt korzystne, zarówno dla Niny, jak i dla głównego śledczego. Także zostawię tę historię w tym miejscu, bo jest to recenzja bezspoilerowa i przejdę dalej. Co do bohaterów. Jak już usłyszeliście, główną bohaterką jest Nina Rawicz, która właśnie przyjechała z Niemiec, jest nowa w tym mieście, chociaż to też nie jest tak, że nie ogarnia, co się dzieje w polskim, może nie tyle prawie, co z polską policją. Generalnie ona nie jest w ciemię bita. Ona wie, kiedy policjant próbuje narzucić jej winę, kiedy próbuje nią zmanipulować, żeby przyznała się do rzeczy, których nie zrobiła, do sprawy, której nie zrobiła. Także od razu pomiędzy Niną a śledczym Straszewiczem dochodzi do konfliktu i jest to naprawdę bardzo zabawne, kiedy słucha się, jak taka mała, niepozorna dziewczyna wytyka pewne błędy już doświadczonemu śledczemu, ale Nina nie jest w tym sama. Natomiast do tego jeszcze przejdę. Nina jest bardzo pozytywną postacią, pomimo tego, ile tragedii w jej życiu się wydarzyło i z jakim zapleczem musi się mierzyć. I ja naprawdę wierzę, że jej żałoba, że jej żal po stracie przyjaciółki, po stracie tej pracodawczyni Luli jest prawdziwy. I faktycznie ona wspomina Lulę co jakiś czas przez całą książkę. Także jest to bardzo na plus, że nie pozostała ta postać tak porzucona, że to jest postać w żałobie, no ale teraz ma nowe życie, więc już się nie przejmuje starym. Na szczęście tak się nie stało i faktycznie gdzieś ten aspekt radzenia sobie z żałobą, może on nie jest na pierwszym planie i nie jest to jakiś szczegółowo rozwinięty aspekt, natomiast jest on dobrze zrobiony i ja wierzę w to, że bohaterka faktycznie może tęsknić za tą osobą, którą straciła. Co więcej, Nina się nie poddaje. Nina, pomimo tego, że to jej życie tak naprawdę od dzieciństwa jej się nie układa, to i tak stara się zawalczyć o swoje, chociaż oczywiście gdzieś tam w trakcie jej drogi pomagają jej też pewne osoby, w tym bardzo duży wpływ właśnie taki pozytywny miała na nią Lula. To ona przez wiele lat ją po prostu wspierała i motywowała do tego, aby dziewczyna spełniała swoje marzenia i właśnie pozostawienie jej tego rodzinnego domu ma być dla Niny takim motywatorem do tego, aby zaczęła też realizować swoje plany, te wymarzone, ponieważ Nina chce zostać pisarką.
i swoją pierwszą powieść rozesłała już do wydawnictw, natomiast na razie jeszcze nie było odzewu i jest w trakcie pisania swojej drugiej powieści. Także to małe miasteczko, nowy dom, nowe znajomości mają jej pomóc też w tym, żeby zorganizowała się także z tymi swoimi planami. I pomimo tego, co wydarza się w jej życiu po przyjechaniu do tego domu, również jej w tym nie przeszkadza, chociaż oczywiście jest to pewna przeszkoda. No ale nie jest to jedyna przyjaciółka, bo tytuł cyklu brzmi Gracje z Ustki i właśnie ona i jeszcze jej dwie przyjaciółki pewnego czasu nazwały siebie tymi Gracjami. Dziewczyny poznają się przez internet i każda z nich jest pisarką. Poznajemy Agatę, starszą od nich kobietę, która jest poczytną autorką kryminałów właśnie, która jest taką bardzo silną babką, która też potrafi zawalczyć o swoje, która przez to, czym się zajmuje, czyli właśnie tymi kryminałami, ma też spore kontakty, czy w policji, czy w Interpolu, ma sporo znajomości, przede wszystkim wie też, jak rozmawiać takim żargonem policyjnym z policjantami, wie, jak wyciągać od nich informacje i jak ich do pewnego stopnia zastraszyć. W każdym razie ja tak samo jak Ninę postać Agaty bardzo polubiłam. No i Agata też w bardzo dużej mierze pomaga Ninie właśnie w całym toku tego śledztwa. Ona też motywuje Ninę do pisania, do takiego spięcia się w sobie, żeby się nie podłamywała też całą tą sytuacją, która właśnie w jej życiu się wydarza. I jest także Zuza, która ma swoje dwa pisarskie alter ego. Jedno z nich pisze romanse historyczne, a drugie z nich pisze romanse mafijne w wiadomej jakości. I kiedy one właśnie wszystkie trzy napadają na tych policjantów, na tego głównego śledczego Straszewicza, to on nie jest w stanie sobie z tą siłą poradzić. On wie, że one z niego wyciągną wszystko i że lepiej z nimi współpracować, niż robić gracją pod górkę. Także jest to taki bardzo duży, pozytywny chaos i oczywiście każda ma jakieś tam problemy. Ta ich przyjaźń dalej stopniowo się rozwija, no bo wiadomo, to była przyjaźń wcześniej tylko internetowa. One głównie ze sobą piszą. Czasem widziały się także na Zoomie bodajże. Także to jest ich pierwszy raz, kiedy widzą się fizycznie, ale od razu wiadomo, że między nimi jest taka silna przyjaźń, która jest na tyle rozwinięta, że każda z nich wskoczyłaby za sobą w ogień, że każda z nich na pewno sobie we wszystkim pomoże. I każda z nich ma trochę inne doświadczenia życiowe, każda na trochę innym poziomie się motywuje. I tym dwóm dziewczynom także bardzo podoba się Ustka, podoba się to miejsce, w którym Nina ma zamieszkać. W pewnym momencie postanawiają, że zostaną z Niną w tym jej domu i że będzie to ich taka baza wypadowa, żeby mogły też na spokojnie pisać książki. Także całe to trio w trakcie fabuły zamieszkuje. W Ustce robią remont, trochę terroryzują tych mieszkańców, oczywiście w takim pozytywnym sensie. To są takie bardzo przyjemne postacie, które są lubiane przez innych bohaterów. I tak jak wspomniałam, jest także główny śledczy Straszewicz, który, tak jak jego nazwisko wskazuje, jest odrobinkę straszny. W każdym razie ma on taki tryb zastraszania w sobie i takiego dochodzenia
do sedna spraw. On zawsze bardzo chce rozwiązać wszystkie sprawy, tak jak powinno się to robić. Mm, Zawsze solidnie przesłuchuje wszystkich, bada wszystkie tropy i tak dalej. Pomimo tego takiego pierwszego konfliktu pomiędzy nim a Niną, nie można mu odmówić, że jest to właściwa osoba na właściwym stanowisku, która rzetelnie wykonuje swoją pracę i która na pewno rozwiąże tę sprawę i na pewno nie zrobi Ninie tą sprawą krzywdy. Do tego dostajemy, ja niestety nazwisk nie pamiętam ani imion zbyt wiele, natomiast dostajemy jeszcze posterunkowego, który jeździ na rowerze i jest sąsiadem Niny, chociaż ze względu na jej lokalizację zamieszkania, jej najbliższy sąsiad ma do niej 15 minut rowerem i jest to właśnie ten posterunkowy, który też jest taką bardzo przyjemną, ciepłą postacią, która pomimo tego, że jest stróżem prawa, to on też zna wszystkich w tym miasteczku, z każdym pogada, przystanie, wypije herbatę, zje ciasteczko. Także cała w ogóle ta społeczność tego miasta nie wydaje się taka jakaś bardzo odstręczająca i zamknięta, pomimo tego, co sądzi się o mieszkańcach małego miasteczka. I dostajemy jeszcze z takich ważniejszych bohaterów Roberta, czyli strażaka na pół etatu i budowniczego na pół etatu, który już tej pierwszej nocy ratuje Ninę, czy ratuje. Przyjeżdża po prostu ze strażacką drabiną, żeby ściągnąć ją z tego półpiętra, no taka jest jego praca. Natomiast prawie że od pierwszej chwili już coś między nimi iskrzy. On na pewno też jest taką bardzo przyjazną, ale też bezpośrednią osobą, która mówi wprost, że Nina mu się podoba, że chciałby z nią wyskoczyć na jakąś randkę i raczej nie przeszkadza mu to, że na początku jest oskarżona o tą zbrodnię. On też nie do końca w to wierzy, że ona mogłaby coś tam zrobić takiego. Jednak daje jej ten kredyt zaufania i gdzieś tam powoli to uczucie między nimi się rozwija. I to też nie jest tak, że jest to bardzo szybkie i wybuchowe i że oni od razu są parą. Tak naprawdę prawie że do końca pierwszego tomu oni nawet się nie wybierają na tą randkę. On też z racji tego, że pracuje w rodzinnej firmie remontowej, to oferuje siebie i swojego brata, że pomogą wyremontować Ninie ten dom, pomogą ogarnąć jej te schody, instalacje i wszystko, co tam trzeba. I Robert jest także opiekunem psiaka, oczywiście teraz zapomniałam imienia, który pracował wcześniej jako pies terapeutyczny. Jako pies terapeutyczny bardzo dobrze jest w stanie wyczytać różne emocje, jest w stanie pomóc z różnymi emocjami. Także od samego początku bardzo dobrze ten piesek dogaduje się w sumie nie tylko z Niną, ale tak naprawdę z każdą Gracją, która z jakimś tym swoim bagażem emocjonalnym do Ustki przyjeżdża. I to chyba tyle o bohaterach. Tak jeszcze szybko ich podsumowując. Jak dla mnie, każda postać, która się pojawiła, jest do polubienia. Polubiłam naprawdę, naprawdę wszystkich, którzy tam się pojawili. Czy to byli ci pozytywni, czy ci odrobinę mniej pozytywni bohaterowie, bo tak naprawdę takiego stricte złego charakteru nie było. No oczywiście poza pierwszym włamywaczem i poza drugim włamywaczem. Ach, bo powinnam jeszcze w sumie chyba wspomnieć, że tam dochodzi do 2 włamań do domu Niny oraz zostaje odnaleziony jeszcze trup sprzed 40 lat. Także ta sprawa dostaje także swój drugi wymiar, bo w sumie nie wiadomo, czy w jakiś sposób jest w to zamieszana Lula, a może jej ojciec, albo o co w ogóle chodzi z tymi pozostałościami krwi, które zostają znalezione przy okazji autopsji pierwszego włamywacza. I jak już o zbrodniach mówię,
no to warto pochylić się jeszcze nad gatunkiem, stylem, językiem, którym posługuje się Jadowska. I oczywiście ta książka jest to kryminał, chociaż wpasowuje się on też w tą współczesną odmianę kryminału, czyli skręca bardziej w tę stronę cozy, że oczywiście dzieje się zbrodnia, ona jest ważna dla wydarzeń pierwszoplanowych, natomiast nie jest ona bardzo brutalnie opisana, nie jest ona szczegółowo opisana i poza samą zbrodnią ma znaczenie także wiele aspektów, które dzieje się wokół tego, czyli właśnie taki bardziej aspekt obyczajowy, poznawania się tych bohaterek trochę na nowo, wychodzenia właśnie z tej bańki znajomości internetowej i mierzenia się z tą przyjaźnią w takiej sferze realnej, czy poznawania się Niny z mieszkańcami miasteczka, albo ten wątek romantyczny, który nie pojawia się ani na pierwszym, ani na drugim planie. Dzieje się on bardzo w tle i dzieje się on też bardzo subtelnie. Natomiast wszystko to w połączeniu ze sobą daje naprawdę bardzo przyjemny obraz, takiej bardzo lekkiej, bardzo przyjemnej do czytania książki, która dodatkowo jest jeszcze zabawna. Jest tam naprawdę bardzo wiele momentów, których nie dało się nie śmiać. Aneta Jadowska ma bardzo lekki, bardzo przyjemny styl i bardzo wiele z tego komizmu dzieje się zarówno w tej warstwie sytuacyjnej, jak i w tej warstwie dialogowej. Także naprawdę przyjemnie się tego słuchało, bo ja to słuchałam w audiobooku i naprawdę bardzo fajnie, kiedy pewne elementy wybrzmiewają na głos. Ale czy wszystko było takie super, pozytywne i czy ta książka nie ma żadnych wad? Chciałabym powiedzieć, że jest to książka idealna, no ale niestety nie mogę tego powiedzieć. Był jeden tak naprawdę mały aspekt, który sprawiał, że trochę obniżyłam ocenę tej książce, czyli wątek małomiasteczkowości, bo ja uwielbiam książki, uwielbiam kryminały, które dzieją się właśnie w tych małych miasteczkach, małych społecznościach, trochę zamkniętych na obcych, które są podejrzliwe w stosunku do obcych i nie przyjmują ich zbyt dobrze. I tych, które uważają, że wszyscy przyjezdni są źli, na pewno to nie są sprawcami i tak dalej. Natomiast, tak jak już gdzieś tam napomknęłam, tutaj Aneta Jadowska robi trochę na odwrót. Chociaż oczywiście Nina jest główną podejrzaną, no też to dzieje się w jej domu i tak dalej. Jakby jest to uzasadnione, że ona też zostaje wzięta pod uwagę jako sprawczyni. Natomiast samo w sobie miasteczko i ci ludzie są dość otwarci, dość przyjaźni i ja rozumiem, że jest to też miasto turystyczne, że w trakcie wakacji przyjeżdża tam dużo ludzi, jednak jest to miasteczko nad morzem, a wiadomo, jak wyglądają miasteczka nad morzem w trakcie lata, w trakcie wakacji, kiedy zaczyna się sezon wakacyjny i ludzie się zjeżdżają nie tylko do tych dużych miast, ale także właśnie do tych bardziej na obrzeżach. Ale mimo tego, moim zdaniem, ci mieszkańcy tego miasteczka podeszli i tak bardzo otwarcie, jak do takiej totalnie obcej osoby, która w dodatku wprowadza się do tego miasteczka, która nie zostanie tam, nie wiem, na tydzień, na 2, na miesiąc, tylko która ma w planach zostać tam na stałe. I tego mi trochę brakowało, że jednak to napięcie związane z jakimś konfliktem z tym miasteczkiem nie było wyczuwalne. Że brakowało mi tam jeszcze jakiejś takiej tajemnicy, tego, że ci mieszkańcy bronią
też swoich, że każdy z nich ma jakąś tajemnicę, że każdy z nich nie do końca mówi prawdę, że coś tam jest ukryte, że jeden drugiego kryje. Gdzieś jednak mi brakowało tego aspektu takiego mroku, takiej ciężkości trochę z tym związanej. Chociaż sama w sobie lokalizacja domu Niny gdzieś tam daje pole do popisu, jeżeli o to chodzi, bo jest to dom, który znajduje się najdalej na zadupiu jak może. Jest to taki ostatni dom w wiosce, który jest otoczony lasem, do którego prowadzi dróżka, która nawet nie jest ani asfaltowa, ani wybrukowana. Właściwie jest to też taka bardziej leśna ścieżka. Ten dom tak samo jest stary, jest zniszczony. Bardzo łatwo właśnie jakąś katastrofę związaną ze spróchniałym drewnem chociażby, czy jest też problem z instalacją elektryczną, że zdarza się bohaterce, że jako świeca światło to po prostu wywala korki, co również dodaje pewnej grozy temu miejscu, w którym ona się znajduje, zwłaszcza właśnie na początku, kiedy ten dom nie jest posprzątany, kiedy dochodzi do pierwszego, potem drugiego włamania, że jednak jest to pewne zagrożenie, którego bohaterka jest świadoma, że w razie wezwania też jakichś służb, no nikt za specjalnie nie będzie w stanie natychmiast do niej przyjechać i ten dojazd do niej i tak trochę potrwa. Ale no właśnie, i tak mimo wszystko gdzieś cały klimat związany z miasteczkiem nie do końca mi odpowiada, chociaż to jest takie naprawdę bardzo mały cosiek, co mi przeszkadzał i jest to takie bardziej moje czepialstwo, tak naprawdę, niż jakiś konkretny minus czy błąd tej książki. Bo tak naprawdę cała ta książka jest bardzo dobrze napisana, jest bardzo dobrze skonstruowana, wszystko się zgadza. Samo napięcie, które jest wpisane w gatunek, jakim jest kryminał, jest tam odpowiednie, wszystko działa jak należy, bohaterowie postępują jak należy. Był też taki mini moment, w którym zachowanie bohaterki już pod sam koniec odrobinkę mnie zirytowało, natomiast wszystko się tam zgadzało i wszystko jest jak dla mnie odpowiednio uzasadnione. A jeżeli powstała jakaś luka w fabule, to ja wierzę, że ona będzie wytłumaczona w kolejnych tomach, że to jednak nie jest jednotomówka, że jest tom drugi. Podejrzewam, że może być również tom trzeci. Także ta historia, która dzieje się gdzieś tam bardziej w tle, myślę, że ona zacznie się powoli rozwiązywać i ona także dostanie swoje rozwiązanie w trakcie po prostu kolejnych czytań. Niech to będzie takim moim podsumowaniem tej książki. Ja dałam tej książce 4/5 na Goodreadsie. Jeżeli miałabym ją oceniać w skali do 10, to jest to bardzo mocne 8/10 z ogromnym serduchem. Jest to kolejna książka kryminalna, która w tym roku wskakuje do mojej topki, która naprawdę bardzo mnie pochłonęła, która mi się podoba, którą przeczytałam z ogromnym zainteresowaniem i którą naprawdę polubiłam. Myślę, że jeżeli chodzi o gatunek kryminału, to podsumowanie roku będzie naprawdę ciężkie i naprawdę bardzo ciężko będzie mi wybrać jakąś jedną książkę. No i to chyba tyle w tym odcinku. Standardowo zachęcam do pozostawienia subskrypcji, łapki w górę albo napisania komentarza. Przypominam także właśnie, że jesteśmy na Spotify'u. Osoby, które słuchają na Spotify'u, proszę o wbijanie także na YouTube. Wszystkie linki znajdują się w opisach, także zachęcam do przeczytania opisów, do zobaczenia, jakie tam linki pozostawiamy. I to chyba tyle. Do usłyszenia za tydzień. Bye!